Hej, hej! Serial Wojny Klonów ogromnie rozwinął nasze ukochane uniwersum. Co ja gadam? Na Clone Wars wychowało się całe nowe pokolenie fanów. Poza tym, że serial był, jak sugeruje tytuł, o wojnach klonów, to przede wszystkim był skoncentrowany na bohaterach. Anakinie, Obi-Wanie, Asoce, Padme, no i oczywiście na klonach. Z niektórymi z nich zżyliśmy się nawet bardzo. Wielka Armia Republiki, do której należały klony, była jedną z najpotężniejszych armii w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Ale czym walczyli żołnierze w tej armii? Jeśli chcecie się tego dowiedzieć, no to dobrze trafiliście. Oto lista 10 broni klonów. Nie żaden ranking, ale po prostu zachęcam do poznania 10 najlepszych i najciekawszych broni, których używały klony. Zostawcie subika, zapaszcie sobie herbatki, a ja tymczasem lecę z materiałem. Broń numer 1. Pistolet blasterowy DC-17. To broń zarezerwowana dla klonów oficerów. Zwykle użytkownik posiadał 2 pistolety tego typu i tu ciekawostka, znany nam doskonale komandor Cody do tego stopnia nie lubił pistoletów DC-17, że nie używał ich nawet jako broni zapasowej. Broń numer 2. Karabin blasterowy DC-15S. Uniwersalny i najpowszechniejszy karabin w Wielkiej Armii Republiki. Był to młodszy brat, że tak powiem, popularnego modelu DC-15A. Był znacznie krótszy i poręczniejszy, również celowanie nim nie nastręczało większych kłopotów. Idealnie nadawał się do walk w ciasnych pomieszczeniach, gdzie zasięg i moc DC-15A nie była odpowiednia. DC-15LE. Blaster stworzony jako ciężka broń dla klonów. Broń ta była dalekosiężna i miała tryb ostrzału plazmowego, który powodował, że pociski po prostu wybuchały. Po powstaniu Imperium Galaktycznego wyposażeni w niego zostali szturmowcy czystki, czyli Purge Troopers. Broń numer 4. Obrotowe działo blasterowe Z6. Broń ciężka, która miała za zadanie radzić sobie z większymi grupami przeciwników. Popularna ze względu na swoją skuteczność. Jeden z klonów, komandor Thorn, nazwał nawet swoją Z6 Hammer. Broń numer 5. Miotacz ognia BTX-42. Używane zarówno przez klony, jak również Mandaloriańską Gwardię Królewską. Można było zobaczyć je m.in. w czasie drugiej bitwy o Geonosis. Broń numer 6. DC-17M. Broń zarezerwowana dla komandosów, używana m.in. z blasterem DC-15S. Korzystała z nich drużyna Delta oraz drużyna Omega. Karabin ten posiadał kilka funkcji. Można było przekształcić go np. w karabin snajperski, jak również strzelać impulsami elektromagnetycznymi lub nawet granatami. Znany oczywiście z gry Republic Commando, gdzie był podstawową bronią gracza. Broń numer 7. Karabin wiązkowy DC-12U. Należał do formacji Scuba i doskonale sprawdzał się w walkach pod wodą. Był używany m.in. w walkach na Kalamarze, które, jak doskonale wiecie, planeta ta pokryta była wodą. Broń numer 8. Wyrzutnia rakiet RPS-6. To model wyrzutni rakiet, który należał do podstawowego wyposażenia żołnierzy klonów. Wyjątkowo cenił go np. komandor Gregor, który zachował jej jeden egzemplarz aż do czasów Imperium Galaktycznego. Broń ta charakteryzowała się dużym promieniem rażenia, lecz wymagała celności eksperta. Broń numer 9. Nóż M8. Używany do walki wręcz, lecz także jako po prostu narzędzie. Stworzony na podstawie wibronoża Trepus II. Broń numer 10. Detonator termiczny N-20, stworzony przez Blastech Industries i używany przez żołnierzy klonów, jak później też przez imperialnych szturmowców. Posiadał różne ustawienia intensywności i czasu wybuchu. Kontrolki były jednak niepodpisane, a było to spowodowane tym, aby wrogie siły nie były w stanie używać tej broni. I to tyle, tak w wielkim skrócie, o broniach klonów. Jeśli chcecie dowiedzieć się nieco więcej o nich, to wpadnijcie oczywiście na stronę osus.pl. Tamtejsze hasła na pewno bardzo dobrze dopełnią to, co opowiedziałem dzisiaj w tym filmiku.
Pewnie jeszcze nie raz wrócimy do tematu ikonicznych klonów i pogadamy sobie o nich, bo wiem, że bardzo lubicie ten temat. Jaka jest wasza ulubiona broń klona, albo może sam ulubiony klon? Napiszcie koniecznie. Przypominam, że komentarze są oczywiście do waszej dyspozycji. Zostawcie subika pod filmem i koniecznie łapkę w górę. Uważajcie na siebie, uśmiechajcie się często i niech moc będzie z wami. Trzymajcie się. Pa, pa.